Cześć, ja jestem Kin, a to jest Simsowy Tag Książkowy, do którego nikt mnie nie oznaczył. Działam w myśl zasady YouTuberze, oznacz się sam, bo było kilka pytań, na temat których miałam pewne swoje własne przemyślenia, w związku z czym chciałam go zrobić. No i lecimy. Pierwsze pytanie to jest oryginalne Simsy, najlepszy debiut. I tutaj zdecydowanie jest to pejzaż w kolorze sepii Kazuo Ishiguro, która jest praktycznie perfekcyjną książką. Nie mogę uwierzyć, że to jest debiut. Ona jest świetna. Plusy tej książki. Ma poniżej 200 stron. Jest napisana minimalnym stylem, ale wciąż bardzo ładnym, pełnym niedopowiedzeń. Właściwie wszystko, co mówi ta książka, jest powiedziana poprzez niedopowiedzenia. Ciekawy temat, czyli wspomnienia, brak zaufania do własnych wspomnień, trauma z przeszłości, która wpływa na nas dzisiaj, tego typu rzeczy. Lekki oniryzm oraz główna bohaterka, której nie możemy ufać. Drugie pytanie to ponury żniwiarz, najsmutniejsza śmierć bohatera. I ja się nieszczególnie przejmuję śmiercią bohaterów. Myślę, że ma to związek z tym, że moja mama mnie zawsze oswajała z myślą o śmierci, a może ma to związek z tym, że po prostu uważam, że są rzeczy o wiele straszniejsze niż śmierć. To, co mi przyszło do głowy, to rzeźnia numer 5. Ogólnie okołowojenne, czyli tutaj by też pasowało na przykład na zachodzie bez zmian. Nie sama śmierć, a jakby wojna jako wehikuł śmierci. To jest to, co robi na mnie wrażenie w tych książkach. A drugi pomysł, jaki miałam, to książki, które kiedyś robiły na mnie wrażenie i płakałam bardzo z ich powodu, więc to byłyby książki z dzieciństwa. I tu przychodzi mi do głowy o psie, który jeździł koleją, który do tej pory, jak myślę o tym psie, to się wzruszam. Trzecie pytanie to sim, który utknął, bohater, który wchodzi komuś w drogę. Oczywiście jest dużo takich negatywnych bohaterów, ale chciałam może pozytywnego bohatera i przyszedł mi tu do głowy detektyw Konopka z książki 5 przygód detektywa Konopki, czyli ulubieniec z dzieciństwa. Detektyw Konopka zawsze wiedział, co zrobić, żeby przeszkodzić każdej zbrodni. Ludzie mu mówili, że napadnięto na pocztę, a on tylko pytał, czy strzelają krótkimi czy długimi seriami i już wiedział dokładnie, co się stało i dlaczego. Wspaniała była ta książka. Pytanie czwarte to Simlish, książka, która została świetnie napisana. No i pierwsza oczywiście, jako taka oczywistość, przychodzi mi do głowy Wielki Gatsby. To jest książka, której uważam nie ma ani jednego zbędnego zdania. Ona jest ładnie napisana, ale nie przesadnie. Uważam, że jest dosyć perfekcyjna. A w taki bardziej sposób, jak zazwyczaj ludzie myślą o pięknym pisaniu, to wydaje mi się, że jest napisana książka Guguły Violetty Grzegorzewskiej, bo ona jest jednocześnie poetką i to bardzo widać w jej pisaniu, a jednocześnie uważam, że ten jej poetyzm jest też bardzo na miejscu akurat w tej książce. Nie czytałam innych, ale czasem to może być za dużo, wiecie o co chodzi, że czasem ten język to jest przerost formy nad treścią. Natomiast wydaje mi się, że w jej przypadku to właśnie język służy temu, żeby jak najlepiej oddać tę nostalgię za dzieciństwem i tę atmosferę dzieciństwa. Książka jest ogólnie o dziewczynce dorastającej w komunistycznej Polsce na wsi. Pytanie numer 5 to dodatek, seria, która z każdą następną książką jest lepsza. I uważam, że nie istnieje taka seria, raczej, ale zdecydowanie przychodzi mi do głowy seria, której pierwsza książka jest o wiele słabsza niż następne i widać duży skok w zdolnościach pisarskich naszego autora, którym jest Ben Aaronowicz, a książka to jest Rivers of London. Rzeki Londynu, przepraszam, po polsku. Rzeki Londynu to jest taka seria detektywistyczno-magiczna. Jest to fantasy oparte o folklor brytyjski. Legendy, klechdy i ci bogowie i te postaci z legend tutaj wciąż żyją, tylko pod nową postacią, a nasz główny bohater zajmuje się ściganiem przestępstw magicznych.
I jeśli nie podobała Wam się ta pierwsza książka, bo była chaotyczna, tempo jej było zupełnie poszatkowane, nie było wiadomo do końca, co się dzieje. Owszem, tak jest w tej pierwszej książce, ale później jest lepiej, a wydaje mi się, że te różne wierzenia są bardzo ciekawe i dosyć przerażający jest ten główny złol. Przynajmniej mnie on dosyć przeraża. Pytanie numer 6 to Simowy romans, książka z najgorszym wątkiem miłości od pierwszego wejrzenia. I miałabym tutaj dużo kandydatów, oczywiście romansowych, ale takim, który przyszedł mi do głowy, który romansem nie jest, to jest Mistrz i Małgorzata, który wydaje mi się tutaj szczególnie zasadny, ponieważ Mistrz i Małgorzata są najgorszą częścią Mistrza i Małgorzaty. Książka się robi tak o połowę gorsza w momencie, kiedy oni się pojawiają. I ja wiem, że ten romans jest taki szybki i taki właśnie nierealistyczny specjalnie. Ale mimo wszystko mam poczucie, że Bułhakow był strasznym fanboyem swojej żony i to nie do końca jest totalnie żart, taka magnetyczna więź między nimi. No i czy myślicie, że Bułhakow żartował, kiedy nazwał siebie mistrzem w tej książce? Bo mnie się wydaje, że on nie żartował. Pytanie 7 to Kody, oszustwo. Książka, która była całkowicie nierealistyczna. I tutaj mam Ślepnąc od świateł Żulczyka. Szczególnie dlatego, że to jest książka, która właśnie pretenduje do miana realistycznej i właśnie pokazującej nam prawdziwe życie Warszawy, prawdziwą rzeczywistość, a nie to, co my, takie matoły, co nie biorą narkotyków, to my nie wiemy, jakie jest prawdziwe życie. Taka jest mniej więcej narracja tej książki. A jest ona taka straszliwie przerysowana, to po pierwsze. Po drugie, język jej nie przystaje w ogóle do tematu i przez to ona wydaje się jeszcze bardziej nierealistyczna. Są tutaj na przykład ludzie, którzy zajmują się biciem ludzi na co dzień i jest powiedziane, że oni bardzo mało mówią, no bo są zbyt głupi, żeby coś powiedzieć, ale potem nagle walą mówkę na temat piękności świata albo czegoś takiego na całą stronę. Po części ja rozumiem, że ta książka jest nierealistyczna, dlatego że ten nasz Jacuś, on jest w takim ciągu narkotykowym, on nie wie, co się dzieje i tak dalej, ale po części to wiem, że to po prostu jest Jakub Żulczyk, bo czytam jego inne książki i wiem, że one wyglądają tak samo. Pytanie 8 to zaspokojenie potrzeb, postać, która podejmuje same złe decyzje. I tutaj mam panią Bovary, która, o Jezu, nie dziwię się, że ludzie nie lubią jej, bo ona nie jest osobą, którą się lubi. Nie. Ale nie zmienia to faktu, że jest taką kobietą tak strasznie zagubioną, taką posiadającą takie marzenia, taki obraz rzeczywistości, który jest tak zupełnie nieprzystający do jej rzeczywistego życia, że no aż człowiekowi się robi żal, bo ona po prostu w imię tej fantazji, którą ona ma, lepszego życia, innego życia, popełnia tyle błędów, po prostu niszczy sobie całe życie. Pytanie 9 to Error Code 12, jesteśmy w Polsce, błąd zapisu, seria, która świetnie się zapowiadała, ale ostatecznie nie wyszło. I tu mam Ucznia skrytobójcy. Pierwsza seria uważam, że jest bardzo dobra. Pierwsze 3 książki. Tylko że te kolejne serie, no one nie są najgorsze. To nie jest tak, że to jest takie totalne po prostu dno. Ale w porównaniu do tego, co było na początku, to mam wrażenie, że jest bardzo, bardzo tendencja spadkowa. Z każdą jedną serią jest coraz gorzej. Chodzi o to, że Fitz jako postać w pierwszej serii wydaje mi się najbardziej rzeczywisty, najbardziej czuję, że rzeczywiście rozumiemy tego bohatera i on ma sens. I chyba to, co najbardziej mi przeszkadza, to fakt, że w kolejnych seriach bardzo dużo się powtarza Robin Hood. One stają się takimi trochę streszczeniami poprzednich serii, streszczeniami poprzedniego tomu, streszczeniami poprzednich 200 stron. Bardzo, bardzo są rozwleczone. I ostatnie pytanie to Simowy wir. Co to w ogóle jest Simowy wir? Nie oglądałam, ja nie grałam w Simsy. Czy ktoś może mi powiedzieć, co to jest Simowy wir, bo bardzo mnie to intryguje. Więc
Ostatnie pytanie to Simowy Wir, czyli książka, która całkowicie Cię pochłonęła. Ja im jestem starsza, tym większy mam problem z przeczytaniem książki na raz i przeczytaniem jej tak, że tak strasznie się wciągam, że nie chcę jej odłożyć, muszę ją czytać do rana czy coś takiego. Rzadko mi się to zdarza. Ostatnią książką, z którą mi się tak zdarzyło, był Hexhole, czyli po polsku Dziewczyny z Hexhole. To jest taka młodzieżówka. Czy ona jest mądra? Nie. Czy ona jest oklepana? Tak. Czy jest to jedna z lepszych serii, jakie czytałam? Nie. Ale leci do przodu, jest tu element trochę kryminalny i szybko się to czyta, było przyjemne. Poleciłabym to, mimo wszystko. A inną stroną imersji jest takie pogrążenie się emocjonalne w książce, czyli myślenie o niej jeszcze długo po tym, jak się ją skończy i w ogóle przeżywanie jej bardzo. I na przykład taką książką dla mnie była Wegetarianka. Te rzeczy, które się tam działy, szczególnie w tej drugiej części, działały mi bardzo na emocje. I ona była taka trochę niepozorna pod tym względem, że jak ją czytałam, to oprócz tego, że ta druga część jest taka straszna, no to byłam taka, okej. Ale po tym, jak już ją skończyłam, to bardzo procesowałam i w ogóle doszłam do zupełnie innych wniosków na temat tego właściwie, o czym ona jest i co ja o niej myślę. Jeśli ktoś słyszał o Wegetariance, to podejrzewam, że wie, że to jest książka o kobiecie, której odbiera się pewną autonomię. Ona próbuje nie jeść mięsa, a ludzie wokół niej jej tego zabraniają. Więc w jaki sposób jest to obraz tego, jak kobiety są traktowane w koreańskim społeczeństwie. Ale to, co mnie uderzyło w tej książce, to jakby te wszystkie inne postaci, bo jak ci wszyscy inni ludzie byli zniewoleni przez społeczeństwo, nie byli w stanie realizować swojego potencjału i w jaki sposób byli nieszczęśliwi z powodu tego, że byli Koreańczykami i żyli w takim społeczeństwie. Ja nie nominuję nikogo, bo nikt mnie nie zna, więc nie będę się marać. A teraz muszę już iść, bo zaraz gra Iga Świątek. Do zobaczenia, cześć!